Witam serdecznie. Dzisiaj będzie o magazynie. Zapraszam. Może zabrzmiało enigmatycznie. Generalnie chodzi o słupek, komin w każdej części Polski, inaczej jest to nazywane. Czyli o taką szafkę szeroką, jak szafka na piekarnik, na przykład 60 szeroka. No i do tego wkłada się cargo. Albo takie jedno gotowe, wielkie na stelażu, albo na przykład zbudowane z szuflad. W moim wypadku będzie to zbudowane z szuflad. Szuflady to są Sevrol Platinum 18 4D Slim. W nazwie pojawia się 18 i to jest, można powiedzieć, że nowość na rynku, a mianowicie 18 mm, czyli w tym momencie nie ogranicza nas asortyment płyt 16 mm na spody szuflad, bo możemy dać dowolny. Możemy dać tak zwany drewniany z dowolnej płyty drewnopodobnej z wzorem jakimś tam, czy też na przykład 18 innym kolorze niż tak jak na przykład u mnie w mieście występuje tylko szara, biała i czarna w rozmiarze 16 mm, w grubości 16 mm. Zatem można sobie tutaj na przykład włożyć żółtą albo zieloną. No i to jest fajne, bo 18 mm no, otwiera całkowicie nowe możliwości. Wracając do rzeczonego słupka. Słupek 6 szuflad. Front ma bodajże 1800 mm. No i tak też będziemy starać się ustawić tutaj szuflady, żeby to miało ręce i nogi. Nie ma za dużo filmów takich na polskim YouTubie, dlatego też go nagrywam. Dodatkowym utrudnieniem jest tutaj to, że mamy rączkę gola pionową, więc ten jeden boczek musimy cofnąć. Zaraz wszystko wytłumaczę i objaśnię, co trzeba zrobić. I dodatkowo jeszcze w moim przypadku ta szafka jest przy samej ścianie, tam mi się zmieści blenda 10 albo 18, do końca jeszcze nie wiem, bo coś tam jest krzywo, coś tam ucieka. W związku z tym nie mogę dać zawiasów na przykład z zerowym uskokiem, bo to nie pomoże. Mogę dać proste. Generalnie chodzi o to, że w środku mając 563 nie mogę liczyć szuflad na 563, tylko muszę odjąć 18, bo tam będę pod szuflady, pod prowadnicę podkładał dodatkowy boczek, bo inaczej szuflada nie wyjedzie, a drzwi też mi się nie wyłamią poza ścianę, no bo słupek siłą rzeczy jest z brzegu. Zatem zaczynamy. Zacznę oczywiście od rozmierzenia szuflad i od przykręcenia prowadnic. Szuflad będę miał, jak wszystko na to wskazuje, tu są 4 wysokie, jedna średnia, jedna niska, więc będę miał ich 6. Wymyśliłem sobie, że nie wymyśliłem, a raczej zmierzyłem. Jedna szuflada razem z prowadnicą zajmuje dokładnie 200 mm, tam chyba 198. W związku z tym przyjąłem sobie, że jedna szuflada zajmuje 250, po to też, żeby było łatwo wyciągnąć. Minimalnie wyższą rzecz tam można spokojnie włożyć, jakiś worek ryżu, że tak powiem, czy też worek mąki. I tych szuflad mam 4, w związku z tym cisnę 25, 50, 75 i metr. Potem robię też te 5 cm przerwy i wstawiam mniejszą szufladę. Ta mniejsza szuflada to jest 134 mm, ale to jest wymiar wewnętrzny szuflady. Ona będzie miała troszeczkę więcej. A potem jeszcze jest ta szuflada ostatnia, najniższa, 96 mm. No i to wszystko powinno mi wyjść na 100, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 140 cm, bo jeszcze mam nóżki 12. Tak wyszło, że muszą być nóżki 12. W związku z tym to jest gdzieś tak tutaj, na tej wysokości, więc myślę, że to jest tak, czy na tej? Tak w sam raz, żeby zerknąć. Dziecko nie zajrzy, także w tej najniższej, a jednocześnie najwyżej położonej szufladzie można zrobić apteczkę. Zatem nie pozostało nic innego, jak wziąć się do pracy i rozmierzyć wszystkie te szuflady. Ok, jeszcze jedna ważna rzecz chciałem powiedzieć o tych szufladach, a mianowicie to, że są czarny strukturalny, także taki nietypowy kolor jak na rynek. Bardzo, bardzo fajnie, w ogóle w dotyku są rewelacyjne. Ale to też mówiłem już o przypadku filmu, jak nagrywałem o szufladach Push. Jeszcze jedna rzecz, tam na nazwie jest 4D. Co to znaczy 4D? Chodzi o fronta, lewo, prawo, góra, dół. Kolejny element to jest ta śruba, która reguluje fronta w tą stronę. Tą śrubą reguluje tak szufladę. Dzięki temu tego fronta mogę odchylać. I jeszcze mam tutaj regulację przód-tył. Także to jest ten 4. wymiar, w którym się poruszam. Zaczynam od rozmierzenia szuflad.
Pierwsza będzie stała na wieńcu. Tutaj może wprawne oko to niektórych zauważyło, że jest inaczej, a mianowicie w związku z tym, że to są profile Gola, to ten bok, który jest przy rączce, musi być mniejszy o 12 mm. W związku z tym by to dziwnie wyglądało, dlatego stwierdziłem, że ten bok postawię na wieńcu, a nie będę przykręcał, bo byłyby jakieś takie dziwne schodki. Także w ten sposób zaprojektowałem tą szafkę. Dobrze, jeśli chodzi o rozmieszczenie szuflad, to te 5 cm między szufladami, ale w dolnej szufladzie w związku z tym, że więcej rzeczy się może takich ciężkich zmieścić, dlatego też dam więcej, a dodatkowo dzięki temu mogę spokojnie włożyć zawias. No i ten zawias musi być tutaj. Swoją drogą mam takie fajne zawiasy, nowość od Sevrola też, zawiasy Pro. Oczywiście są 3D. Co jest fajne, to, że po otwarciu od razu są naładowane i już hamują. Nie ma tak, że może inaczej, jak są tak i na przykład tylko uchylę, to od razu hamują. A często jest tak, że te inne zawiasy najpierw trzeba otworzyć, żeby się naładowały i w związku z tym zaczyna ten siłownik hamujący działać. W tym wypadku otworzę i one już hamują. Fajne rozwiązanie. No i mają też fajny prowadnik na 3 wkręty. Oczywiście regulacja 3D. To i to reguluje. Może kiedyś o tym jakiś film będzie. Teraz ten zawias. Ten zawias mi się musi zmieścić tutaj. Tak sobie wymyśliłem. I teraz dopiero mogę postawić tą oto podkładkę. I na tej podkładce umieszczę kolejną szufladę. Tak to zrobię. Zatem tu sobie zaznaczam. Kolejna sytuacja, w związku z tym zachowam już ten rytm o centymetr więcej, więc jeżeli mamy 26, no to będzie 52, 78, no i ten ostatni to będzie 104. W tym miejscu na 136 się kończy. Ja dokładam 12. Momencik, 12 tutaj od spodu. Dokładam tutaj 12, 14. 12 cm od ten. Jesteśmy na 150, także to jest tak na wysokości praktycznie twarzy, więc jest w sam raz. Dobra, nie pozostało mi nic innego jak te szuflady przykręcić. Tutaj standardowo na 37, ale nie na 4 dziurce, a na 3, po to, żeby była cofnięta, bo się musi zmieścić panel przedni. A w przypadku tego boku, no mam 12 mm krótszy, w związku z tym muszę zrobić 37 minus 12 i tam też to przykręcić. Ale pewnie o tym powiem za chwilę jeszcze raz. Dobrze, przyszedł czas na to, żeby zrobić, jak tutaj może już zauważyliście, tak to mniej więcej będzie wyglądać w tym momencie. To się wszystko tutaj ze sobą schodzi. A ja chciałem pokazać taką rzecz, że tutaj 37 już zaznaczyłem. Wiem, że to jest czarna płyta i może tego nie być widać, no ale nic tu nie mogę na to poradzić w tym momencie. No a tak jak mówiłem wcześniej, ten bok jest krótszy od przodu o 12 mm. W związku z tym uciąłem sobie płytę 12, żeby nadal sobie zaznaczać te 37 mm magiczne. Więc zrobiłem sobie taki oto szablon. O. Ciach. No i teraz normalnie bym przykręcał tak, w związku z tym by mi wystawało. Ale będę to przykręcał cofnięte o te 9 mm, pomiędzy tymi otworami jest 9 mm. I tutaj wyjdę na 0. Więc myślę, że jest rewelacyjnie i podobnie będzie z tej strony. Też będzie na 3 otworze, a nie na 4 kręcone. No to co? Nie pozostało nic innego, jak przykręcić wszystkie prowadnice. Przyszedł czas na złożenie szuflad. No i trzeba je obliczyć. Matematyka jest tutaj wyjątkowo prosta. Standardowo u mnie szafka jest 60, zatem spód ma 563 mm. Odjąć, proszę bardzo, szerokość szuflady 35 mm. Mamy 528. No i na tym moglibyśmy skończyć przy standardowej 60 szafce. Ja jednak muszę jeszcze odjąć 18 mm, bo tam wstawiłem te takie odbojniki od frontu. Zatem moja szerokość szuflady wychodzi 510. Jeśli chodzi o głębokość, no to mam standardową 500. W związku z tym minus 10 mm to jest 490. Koniec. Mam nadzieję, że już to macie super opanowane, bo nie pierwszy raz to tłumaczę, tylko za każdym razem przy innej szufladzie. Drugi przypadek, jeśli chodzi o w tyłek, 563 minus 38, 525. No i oczywiście odejmuję jeszcze 18, więc wychodzi mi 507. Jeśli chodzi o wysokości, no to 4 szuflady będę miał 148, jedną 101, a jedną 63.
Skoro jesteśmy przy instrukcji, no to oczywiście standardowo 37 mm na czwartym otworze. Tutaj to troszeczkę lepiej widać. Jeśli chodzi o składanie, to najpierw wkładamy boki w spód, a potem montujemy tak zwany wtyłek. No i oczywiście front. Ale jeśli chodzi o fronty wewnętrzne, to jest do tego osobna instrukcja obsługi i za chwilę o tym opowiem. Mam spód do szuflady, dokładnie 510 szeroka, 490 głęboka. Ja dodatkowo sobie pomyślałem, że z przodu okleję. Nie jest to oczywiście wymagane, ale ja sobie tak wymyśliłem i sobie okleiłem, bo co mi zależy. Zatem biorę boczek, który jest jak zawsze zapakowany w fajną folię ochronną. Nie no, zobaczcie na ten czarny strukturalny. Naprawdę jest czad. Bardzo mi się podoba. No to skręcam, że tak powiem, szufladę, a nie w lewo czy też w prawo. Bardzo duży tył. No i koniec. W zestawie szufladowym mamy jeszcze wkręty. W woreczku ładnie zapakowane, odpowiednia ilość. Są na końcówkę pH2. Zatem trzeba taką końcówkę mieć dobita, żeby przykręcić. No to co, przykręcam. Oczywiście standardowo tutaj rant szuflady równam z rantem spodu. No i nie pozostało nic innego jak przykręcić. Przyszedł czas na wtyłek, który wsuwamy w ten oto sposób. Jakbyśmy zrobili go z 16, to by tutaj była taka szczelina. Tak to tak wszystko jest idealnie spasowane. Pozostało tylko przykręcić od tyłu tyłek, oczywiście na 4 wkręty. No i sprawdzam. Szybko poszło, nie wiem, chyba 15 minut skręciłem te szuflady. Wszystko sobie śmiga. Cała szafka oczywiście się rusza. Specjalnie nie przybiłem pleców, bo po pierwsze muszę to zawieźć w częściach, bo sam tego nie przeniosę, bo jest takie ciężkie, to siłą rzeczy. No a druga siła rzeczy to jest taka, że jest więcej światła, dzięki temu coś widać na filmie. Pozostało już tylko skręcenie, nie skręcenie, a ucięcie paneli i wkliknięcie ich tutaj. Zatem nie pozostało nic innego, jak przenieść się do instrukcji obsługi i wytłumaczyć, jak to wszystko uciąć. Lecimy. Na początek przyjrzyjmy się instrukcji obsługi. Omówię bardzo istotną informację. Mamy 3 rodzaje wysokości: 96, 134 i 181. I tutaj jest dokładnie to samo powtórzone. Tak wygląda panel przedni do najniższej szuflady. Tak wygląda ten do tej środkowej, tej 134, a tak wygląda do tej najwyższej. No i teraz zrobię to w ten sposób. To jest panel przedni, bo to były takie mocowania do panelu przedniego. I ten panel przedni pasuje tutaj i pasuje tutaj. Jak to się oblicza? Szerokość szafki, w moim wypadku 545, odjąć 137, 408. Czyli to muszę wziąć na 408 i ogólnie wszystkie już takie, tutaj na przykład jest z kolei do tego średniego panelu. Proszę bardzo. To się oczywiście skręca na wkręty, to też będę za chwilę pokazywał. A w przypadku relingu, który wygląda tak i mocuje się go tutaj w taki oto sposób. On już jest na wcisk, nie przykręca się go w żaden sposób. 545 minus 126. Wychodzi 419 reling. Jeśli chodzi o skręcanie, mamy na drugiej stronie, to się ładnie nazywa czoło szuflady wewnętrznej. Jak widać, w przypadku tych gadżetów nie jest to zbyt skomplikowane, żeby to wszystko uciąć. Pokażę Wam, jak to złożyć. Dobra, przystępujemy do skręcenia całości. W związku z tym, że reling jest dłuższy od panelu przedniego, panel przedni mam tutaj, dlatego też muszę najpierw włożyć w ten oto otwór wspomniany, rzeczony reling. Jest bardzo pasownie, muszę powiedzieć, że naprawdę to się trzyma tak, że ciężko jest włożyć. Dobra, wchodzi. To tylko brud. No i teraz muszę jeszcze poczynić przykręcenie tego panelu. Tu mam dolny kanał i do tego dolnego kanału dodatkowo w tą stronę, nie w tą, nie tak będzie, tylko musi do środka iść, takie podparcie które przykręcę do spodu szuflady. Dzięki temu, po pierwsze, jeżeli długa jest szuflada, to będzie mi dobrze trzymać spód szuflady. Nie mogę zacząć.
Ok, weszło. To powoduje, że po pierwsze trzyma szufladę, po drugie, jeżeli byłaby bardzo szeroka, w moim przypadku jest faktycznie krótka, ale jeżeli by była znacznie dłuższa, to trzyma całość i dzięki temu to się też nie odkształca. Więc taki istotny, fajny patent. No i do teraz to wszystko muszę ze sobą skręcić. Końcówka PH2, blachowkręt, który jest w zestawie. Tutaj jest jedno, drugie troszeczkę trudniejsze. Trzeba się pochylić i wcelować, ale generalnie da się to zrobić. I już jest czat. Dokręcę jeszcze to. Tak. Z drugiej strony to samo. Nie pozostało nic innego, jak w to wkliknąć. Proszę bardzo, biorę szufladę. Tutaj jeszcze będę sobie musiał przykręcić ten plastik, który tam zamontowałem, ale generalnie szuflada wygląda ultra estetycznie. Naprawdę tutaj można sporo naładować. Już nie mówię o tym, że chodzi o masę, którą ta prowadnica przyjmuje, ale sam fakt, jakie to jest pojemne, naprawdę powoduje, że tutaj może być niezły magazyn, taka spiżarnia kuchenna. Tutaj jeszcze rzeczony profil Gola, który tak wygląda. Jak się go tak przyłoży, to tutaj mi się wszystko fajnie licuje, a te fronty są minimalnie cofnięte. No i tutaj dochodzi front główny, którym się całość otwiera. No, a same szuflady chodzą naprawdę rewelacyjnie. Profil się pięknie prezentuje. Nie pozostało nic innego, jak zamontować to u klienta i pokazać efekt końcowy. Dotarłem do końca. Jest kuchnia zamontowana. Proszę bardzo. Na początek magazyn. Słupek z szufladami. Jedna, druga, trzecia. Jak widzicie, dostęp jest idealny. Także wszystko fajnie pasuje. Fajnie wszystko chodzi. Teraz ważna rzecz. To jest zamontowane na nowych zawiasach. Już Wam pokazuję. Są takie nowe zawiasy od Sevrola. Nazywają się Pro. Teraz słuchajcie, motyw jest taki, że jak mam zamknięte te drzwi, otworzę je tyle, to one już są załadowane do hamowania. Bardzo fajny patent. Teraz jeśli chodzi o całą zabudowę słupków, proszę bardzo. Zamrażarka jest z tej strony. Na profilach Gola oczywiście. Tak to wygląda. Lodówka, zamrażarka. Fajnie te gole tutaj tak się wkłada paluszka i się otwiera. I podobnie jest z drugiej strony. Cała kuchnia prezentuje się w ten oto sposób. Fajne, kamienne blaty, czarne, pionowe profile Gola, poziome na szufladach, górne szafki otwierane w taki sposób, że po prostu łapiemy i się otwierają. Tutaj jest profil LEDowy, ale na razie jeszcze nie wszystko tutaj podłączone, no bo tutaj jeszcze troszeczkę tego remontu zostało, ale kuchnia jest wstawiona. Dziękuję bardzo za to, że spędziliście ze mną ten czas. Dużo było tej pracy, no i dużo też montażu przy tym filmie. To chyba tyle. Tutaj możecie obejrzeć inne filmy, również film z tej kuchni. Troszeczkę coś innego opowiadam. Zatem zapraszam serdecznie i do następnego odcinka. Cześć!